Ogólnie jakoś tak to jest, że lubię kontynuację. I miałem nadzieję, że przy okazji filmu Transformers Przebudzenie Bestii powiem, o rzeczywiście, w końcu dostajemy fajny, ciekawy film o Transformerach, taki na jaki rzeczywiście fani zasłużyli. No ale niestety tak nie mogę powiedzieć, bo to nie jest film oryginalny, to nie jest film cudowny, to nie jest film nawet dobry, chciałoby się rzec, bo fabuły nie będę zdradzał jako taki, no bo nie potrzeba, gdyż jest to kopia pierwszej części. Dokładnie wiesz, tam mieliśmy Shia LaBeoufa, tutaj mamy innego bohatera, bo oczywiście od tamtego się już odcinamy. Teoretycznie ten film jest to kontynuacja Bumblebee, hitu, tak, bo rzeczywiście zarobił duże pieniądze sprzed kilku lat, ale żeby obejrzeć ten film nie trzeba znać Bumblebee, bo akurat nie odświeżałem sobie, tamten film był 4-5 lat temu jakoś tak, więc stwierdziłem, nie, dziękuję bardzo, nie będę oglądał powtórnie. Zobaczymy, czy ten film można obejrzeć bez znajomości tamtej części i jak najbardziej, nie trzeba. Akcja rozgrywa się w 1994 roku i okej, no to są Transformery, więc chciałem, no wiadomo, Transformeru muszą się naparzać z innymi, tutaj mamy Maximale, czyli roboty, które tak naprawdę wcielić się mogą w każde zwierzę, one tam podróżują przez czas, przestrzeń i w ogóle i trafiają na ziemię. No wiadomo, że musi być tam jakaś zagadka, czyli jest artefakt jak najbardziej. No i mamy naszych złoli, którzy no jak najbardziej chcą, wiadomo o co chodzi. No i tak się zastanawiam, no to rzeczywiście bardzo dużo jest tej historii transformerowej na przestrzeni czasów. W ogóle ten film ten jest oparty na podstawie serialu Beast Wars, rzeczywiście bardzo popularnego w latach 90., tak, 96 rok. No i twórcy stwierdzili, no to będziemy troszkę nawiązywać. No i w tym momencie Optimus Prime wygląda troszeczkę inaczej. Zresztą sam reżyser powiedział twarzowo, że tak powiem, tak stwierdziliśmy, że zrobimy go, żeby wyglądał bardziej jak Peter Cullen, czyli gentleman, który podkładał głos pod niego. No, to nie tylko wiadomo, nie tylko Transformer, ale między innymi mój ulubiony, jak tutaj widzisz, Predator, tam też również Peter Cullen podkładał głos, więc troszeczkę zmian następuje, mamy nowe, dla nas, że tak powiem, Transformer, bo pojawia się Mirage, ale w tej fabule niespecjalnie cokolwiek działa, bo mamy dzieciaka, który oczywiście otrzymuje auto. Jeżeli widzisz korelację pomiędzy Shia LaBeouf, pamiętaj, to nie jest żaden tak zwany reboot, nie zaczynamy, nie, to jest kontynuacja, to cały czas lecimy, bazują na tym, co już znamy z poprzednich filmów, czy to, jak widzisz, zresztą tutaj Michaela Bay'a, czy oczywiście tego Bumblebee i cały czas lecimy, utrzymujemy się w tym klimacie i tutaj, jeżeli chodzi o fabułę, to klisza na kliszy, sztampa na sztampie leci po prostu hardkorowo. Znowu mamy dzieciaka, powiedzmy nastolatka, faceta młodego, który ma problemy, brat chory, matka oczywiście nie może dorobić pieniędzy odpowiednią ilość, więc rzeczywiście cały czas to się przewija. Tak samo jak było z samym Witwicky, czyli Shią LaBeoufem, więc postanawia jakieś auto ogarnąć, jakąś robotę. No i dokładnie korelacja tutaj jest naprawdę bardzo duża. I zastanawiałem się, w porządku, mamy to zrobione w ten sposób, zorganizowane, ale czym ten film się ma wyróżniać od poprzedniej części, oprócz tego, że mamy Maximale. Niespecjalnie się czymkolwiek wyróżnia, bo tutaj się zasadność jest identyczna. Tak się zastanawiałem, ale po co? Poprzeniesiono to oczywiście, w tym momencie jest 94 rok, więc te wszystkie nowinki technologiczne, które teraz są, nie ma ich. Oczywiście auta są starsze, to wszystko, powiedzmy, wizualnie nie wygląda najgorzej, o tym za chwilę będę mówił, ale fabularnie ja tutaj tego niczego nie kupuję. To naprawdę, bo mamy naszego bohatera, który tutaj się pojawia, mamy dziewczynę, kobietę, którą on poznaje, i tak, on jest gdzieś tam z niżin społecznych, ona, tak zwany nerd, mózgowiec, cały czas pomiatają nią pani dyrektor, szefowa, wszystko, więc tutaj się absolutnie nic nie zmienia. Te postacie, one są nakreślone tak, żeby były, po prostu, że wiadomo, że tak, to jest taki stereotyp, taki ma być typ i tyle. Ale czy ja do nich czuję jakąś empatię, jakąś sympatię, albo nawet wręcz przeciwnie, po prostu czy ja ich nie lubię? Nie, oni mi są totalnie obojętni i w tym momencie, gdyby tak na dobrą sprawę zamiast naszego głównego bohatera pojawił się Jan Kowalski, albo tam inny Arnold Schwarzenegger, czy ktokolwiek inny, czy nawet sam Witwicky wrócił, nie ma w ogóle żadnej różnicy by mi to nie robiło, bo te postacie są płaskie, są tak napisane, żeby było. Transformery, wiadomo, że każdy z nich musi mieć osobowość, wiadomo, Optimus Prime, nie trzeba nikogo przedstawiać. Uwielbiam, w ogóle pojawia się Ron Perlman w tymże filmie, oczywiście tylko i wyłącznie głosowo, więc ja Rona Perlmana we wszystkim biorę i nawet ten jego goryl, Optimus Primal, jak zwał, tak zwał, rzeczywiście pojawia się i jest cudowny.
i mamy tutaj znanych aktorów, bo dubbingowo rzeczywiście jest dobrze, ale czy to są postacie, którymi ja bym chciał być zainteresowany? No nie, niespecjalnie. Nawet Złol jest taki, że po prostu, no on jest zły, ale pamiętaj, on nie do końca jest zły, bo on chciałby być dobry, ale no dajcie spokój po prostu. To nie wygląda rzeczywiście w tej warstwie dobrze i no to ten film nie sprawia, że nagle fajnie, jest super ekstra elegancko, muszę nadrobić, muszę obejrzeć filmy Michaela Baya, mimo że akurat jedną z części obejrzeliśmy wraz z moim synem, bo po obejrzeniu tego filmu stwierdził, no on chce, ale to rzeczywiście, jeżeli celem tego filmu były 6-latki, no to rzeczywiście udało wam się, a jeżeli ktokolwiek starszy, no to niekoniecznie, bo akurat było źle, więc ten film sam w sobie jest wtórny. Fabularnie, no niby coś tam dostajemy, bo mamy nowe postacie wprowadzone, ale jeżeli chodzi o główny nurt fabularny, o to jak jest zarysowana jedna, druga, trzecia postać, jak się, że tak powiem, nasi bohaterowie, bo nawet sama kwestia tego artefaktu, o tak będę mówił, artefaktu, no to jest toczka w toczkę to, co wydarzyło się w poprzednich częściach w filmach Michaela Baya, więc oni po prostu chyba stwierdzili, że tam może do końca nie wyszło, więc weźmiemy troszeczkę z jedynki, troszeczkę z dwójki i tutaj jeszcze może coś z trójki, złączymy to wszystko, tylko że tam nawet jeżeli te filmy nie były super świetne, to mieliśmy wyrazistych bohaterów, te postacie były jakieś w miarę sensowne. John Turturro, mimo że jaki był, ale wiadomo, to jest John Turturro i świetnie to zagrał, więc ten film jest wtórny i no nie wnosi nic. Ja lubię często i często gęsto właśnie w recenzjach mówię, podoba mi się jak uniwersum rośnie, to nieważne oczywiście o jakim mówimy, ale jak dostajemy jakieś smaczki, ciekawostki, tylko że one tutaj się pojawiają i tak jest na zasadzie tak na siłę, to jest tak na chama nam wpychane, że to z tego, że już to widziałeś, nieważne, nieistotne, ale popatrzcie, w tym momencie może będzie coś, bo tutaj ten świat i może oczywiście Cybertron... No nie, naprawdę nie wygląda to dobrze, nie wygląda ciekawie. Ciekawie natomiast wygląda to w warstwie dubbingowej, bo od razu mówię, widziałem wersję anglojęzyczną, bo trudno darmo, żeby w Irlandii mówili aktorzy w kinach po polsku, więc oczywiście Michelle Yeoh i Peter Cullen, no to jest chyba jedyny tylko i wyłącznie Optimus Prime, nie ma znaczenia. Pamiętaj, przez lata tak było, że jedynym i niepowtarzalnym i niepodważalnym Batmanem był Kevin Conroy. Niestety po jego śmierci to się już zmieniło. Mam nadzieję, że tak będzie z Peterem Cullenem, że zostanie cały czas. Teraz AI daje takiej możliwości, że mam nadzieję, że będzie, więc jest w porządku. No Ron Perlman, nie będę oczywiście mówił, że był słaby, ale po prostu był rewelacyjny, no jak zawsze. Prawie zawsze, bo mi się przypomina Akademia Policyjna 7 misja w Moskwie, więc akurat to odpuszczam. Ale okej, w porządku. Jeżeli chodzi o dubbing, no to jest cudownie. Mam nadzieję, daj mi znać w ogóle w komentarzu, czy w Polsce wyświetlany jest ten film z dubbingiem, czy jednak z napisami. Mam nadzieję, że żadnych lektorów nie ma. I jeżeli jest dubbing, czy oczywiście jest on dobrze zrobiony. Jak mówiłem, uniwersum rośnie cały czas, tu się rzeczy są dodawane. No, wydarzenia w tym filmie to jest 94 rok, więc to jest przed wszystkimi wydarzeniami z tych właśnie filmów Michaela Baya, więc tu jest dobrze zrobione. Mówię, to uniwersum rośnie, ale to naprawdę nie wpływa na nic. I gdyby tak naprawdę wziąć pod uwagę, co tutaj się dzieje i potem co się dzieje w filmach Michaela Baya, no bo siłą rzeczy oni w tym momencie już wiedzą. Mam nadzieję, że po prostu wzięli te filmy, sprawdzili, okej, no to dawaj, obejrzymy ten film, sprawdzimy co tam jest, jaka jest fabuła, żeby to się zgadzało, ale kilka rzeczy no niespecjalnie do siebie w jakimś tam konkretnym powodzie pasują. I to mnie akurat rzeczywiście bawi, bo pojawia się ten Cybertron, no i w późniejszych częściach oczywiście będzie, że nie możemy to, tamto i w ogóle on już upadł, a tu nagle okazuje się, że nie, ale spokojnie, pewne rzeczy się muszą zgadzać. Więc uniwersum rośnie, niekoniecznie w logiczny, sensowny, ciekawy sposób. Mamy dodatkowego Złola, jak mówiłem wcześniej, są te Primale, no i tu też jest zagwozdka, ponieważ no, te Primale to są lata 90. Filmy Michaela Baya to już są lata 2000, a tam nic się rzeczywiście nie zmienia. No później w tym kolejnym filmie coś tam się dzieje, ale na początku pierwsze 3 części nic totalnie. No ja rozumiem oczywiście, że nie mogli wiedzieć, bo jak to będzie, a skoro cały czas filmy zarabiały pieniądze, zarabiały kasę, no to pewnie, że tak, no to jakoś to będzie. Mamy Shea LaBeouf'a, mamy Megan Fox, to ona już nie może, no to damy kogoś innego. No i rzeczywiście tak tutaj jest zrobione. Nie wiem specjalnie, czy chciałbym obejrzeć kolejną część, no powiem w ten sposób nawet odważnie. Nie chcę.
Jeżeli kolejna część ma być dokładnie taka sama jak tutaj, no to nie, bo my lubimy kolejne części. Ja lubię kolejne części, lubię dostawać coś nowego, ale jeżeli mamy nowy film, który jest kontynuacją innej części, wiadomo, Bumblebee jakoś tak się wpisuje, a to cały czas, nawet sceny, pamiętasz, chyba w pierwszym to było Transformerach, gdzie tam te Transformery zniszczyły ogród pana Witwickiego, ojca Shia LaBeoufa i było hardkorowo, rzeczywiście tam się włączały jakieś alarmy. No oczywiście, że tutaj taka sama scena musi być. Nie 1:1, ale zasadność jest podobna. No i tak się zastanawiasz, ale po co? Naprawdę po co? No ja wiem po co. Po to tylko i wyłącznie, że włoska firma Mamonna Kasucci i Szmal musi się zgodzić, ale chyba się nie zgadza, bo już w tym momencie wiem, że w lipcu już jak najbardziej Transformery trafią na platformę VOD. To jest chyba robione przez Paramount Pictures, więc domyślam się, że nie będzie to ani Disney, ani Netflix, tylko w tym momencie wypada mi z głowy nie Showmax.com, tylko ta nowa platforma, która teraz się pojawia w Polsce kilka miesięcy temu, więc będzie to zrobione w ten sposób. Niby wszystko się zgadzało, bo na planie rzeczywiście była dobra atmosfera, do tego stopnia, że pewnego dnia do reżysera, czyli do Stevena Capela juniora podszedł dzieciak peruwiańczyk i pokazał mu rysunki właśnie Transformerów. On powiedział, no super, ty zrobiłeś, no rewelacja, bardzo mi się to podoba, do tego stopnia, że Steven zaprosił dzieciaka wraz z jego rodziną na premierę, a dodatkowo wyremontował, zapłacił za remont dachu szkoły, do której to szkoły uczęszcza ten dzieciak, więc bardzo pozytywnie. Czy to był chwyt marketingowy, czy rzeczywiście Capel jest tak cudownym facetem, że stwierdził, ok, no proszę bardzo, niech oni mają coś z tego, kręcimy w tym Peru, bo rzeczywiście trzeba przyznać, lokalizacje Peru są bardzo świetnie pokazane, no drony i w ogóle cudnie, naprawdę cudnie to wygląda, nie można powiedzieć, żeby rzeczywiście to było słabe. To jest kolejny aspekt, który mi się bardzo, bardzo podoba właśnie, że film wizualnie nie jest najgorszy, bo Optimus Prime jest troszeczkę inny. Stwierdzili, że oddamy hołd pewnej serii, no to nie będzie taki cudowny, taki piękny, jak w tych filmach Michaela Bay'a, tylko troszeczkę inaczej będzie właśnie wyglądał. Widoki, no to Peru jest rzeczywiście piękne, dobre, cudowne, ale ten film nie wnosi nic ciekawego do serii. Uniwersum rośnie, ale to na zasadzie, no i po co? I po co mnie ta wiadomość? Po co? Po jaką cholerę? Tylko i wyłącznie dla kasy. Więc czy ja ten film polecam? Nie mogę tego filmu polecić. Moją ocenę, jeżeli chcesz poznać, sprawdź na Filmwebie, tam to jest napisane. I mam nadzieję, że kolejna część nie powstanie zbyt szybko, bo z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że film bardzo, bardzo szybko w tempie ekspresowym trafia na platformę streamingową, no chyba przegrywa, domyślam się, walkę ze Spider-Manem Milesa Moralesa w kinach, no to niedługo też jeszcze i Flash, i Indiana Jones wkrótce, więc można się spodziewać, że przemyślimy, zastanowimy się, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tylko tak naprawdę w tym momencie ten film to jest efekt tego, że studio siadło, zastanowiło się, przemyślało, stwierdzili, te filmy Bay'a może zarobiły kasę, ale fani nie byli za bardzo zadowoleni, krytycy po nas pojechali strasznie, więc trzeba coś innego zrobić. Efektem tego był Bumblebee, który był, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście był kinem dobrym, fajnym, nie rewelacja, ale cały czas w porządku. No i tu miała być kontynuacja tego i no nie wiem, bo kiedy dostaje Autobota, a Mirage rzeczywiście, no bo to on jest, można powiedzieć, głównym bohaterem, bo to nim ten właśnie chłopak jeździ, mnie bardziej mnie denerwuje niż ciekawi, no to nie mogę czegoś takiego mieć, że powiedzieć, fajna, ciekawa postać, rewelacyjna, rzeczywiście było to zrobione, no nie. Jeden Ron Perlman, czy tam Peter Cullen, czy poszczególne jakieś tam składnikowe nie sprawił, że nagle dostaję dobry film, ciekawy, który mam ochotę obejrzeć po raz wtóry. No nie, ja ten film zobaczyłem w kinie i tyle. Może gdzieś tam jak będzie w sklepie charytatywnym, czy w Ceksie za jakieś 2-3 złocisze, to sobie, jak to mawia siostra Anastazja, drogą kupna nabędę, ale jako tak, no nie, ten film mnie w ogóle nie interesuje, nie jestem specjalnie zainteresowany i jak będzie na platformie, proszę bardzo, niech sobie będzie, niech się pojawia, bo może masz ochotę obejrzeć, wtedy mi się wydaje, będzie dużo lepiej, bo nie trzeba płacić tych kilkudziesięciu złotych, euro, dolarów, funtów, w zależności od tego, gdzie oglądasz tę recenzję za wyjście do kina i można sobie to zrobić, ogarnąć. A Transformery? Nie. Jak wydaje mi się, że chyba nie ma za bardzo pomysłu na tę serię.
do tego stopnia, że chyba Hasbro stwierdziło, no dobra, no to musimy coś wymyślić, zrobimy swoje uniwersum. Jest scena, która oczywiście informuje o tym, jak to wszystko będzie wyglądało. W ogóle jest scena, no powiedzmy po napisach, za chwilę o niej opowiem, żebyś, jeżeli nie masz ochoty dowiedzieć się, co tam się dzieje, to żeby ci nie było spalonej fabuły, ale nie, no jeżeli będzie kolejne uniwersum, a wszystko na to wskazuje, to w takim kształcie, jak ono będzie wyglądało, to aż się tylko rzeczywiście bać. No wiadomo, że firma Hasbro ma mnóstwo tych rzeczy. Teraz każdy robił uniwersum. Od kiedy Kevin Smith zaczął z swoim View Ask Viewerse, to potem się zaczęło pojawiać się Gwiezdne Wojny, teraz Mattel nawet mówi, że chce zrobić uniwersum, Barbie i tak dalej, tych wszystkich swoich zabawek, resorówek, tutaj w tym momencie widać Hasbro. A pamiętaj, Hasbro to oczywiście nie tylko Transformery, ale to między innymi też G.I. Joe i kilka innych, więc aż się naprawdę strach bać. Ale dobra, teraz powiem o scenie po napisach. Dobra, okej, w porządku poszło. Można powiedzieć, scena po napisach. No, nasz bohater oczywiście nie jest to najmilszy chłopak. Nie no, jest miły, ale rzeczywiście wpada w złe towarzystwo. No i w pewnym momencie z kolegą zaczynają składać auto. Nie, to auto nigdy nie pojedzie, w ogóle co to jest i tak dalej. Okazuje się, że to auto, ten Mirage, który tam był rozwalony już niemalże doszczętnie, dokumentnie zniszczony, on go odbudowuje i jak najbardziej jest to rzeczywiście pojawiają się. A dopiero co był w biurze firmy ochroniarskiej, gdzie chciał się zatrudnić i tam dostał po prostu kartkę, dostał wizytówkę od dżentelmena, który, ja wiem kim ty jesteś, ja wiem jak najbardziej, że ty tutaj my to wszystko wiemy o Transformerach, jakbyś chciał, to po prostu jak najbardziej pojaw się do nas, bo my teraz robimy my w tym momencie robimy taki plan, taki system, wymyślamy taką komórkę, będzie się ona nazywała G.I. Joe, więc może byś dołączył do nas. Więc jak łatwo się można spodziewać, pewnie dostaniemy niedługo film o G.I. Joe, który będzie tam w pewien sposób nawiązywał oczywiście do Transformerów po to, żebyśmy w 26, może oczywiście jeżeli się zgodzi wszystko finansowo, a chyba jeżeli chodzi o Transformery nie zgadza się, żebyśmy dostali połączenie, miks takich, wiesz, Avengerów a la G.I. Joe. A filmy G.I. Joe, jeżeli nie wiesz, no to niespecjalnie wychodzą jakościowe. Transformery też nie, no więc niby teoretycznie w matematyce minus i minus daje plus, tak? Ale jeżeli chodzi o kino, minus i minus, no nie. Wyobraź sobie, że Mark Polonia łączy siły z Patrykiem Wegą. Strach się bać, tak, rzeczywiście Rekinstein, który cały czas bluzga i nic więcej. Więc Transformery skończyły się, odradzam, dziękuję bardzo. O, jeszcze proszę bardzo, jakaś ładna muzyczka w tle. A jak chcesz zobaczyć więcej transformerowych recenzji, bo kilka rzeczywiście takowych na swoim kanale poczyniłem, to tutaj możesz zobaczyć.